Witam Cię serdecznie w drugiej części sesji Q&A. Więc od razu przechodzimy do pytań z komentarzy. Mr. Freeman 555. Jak zatem zabezpieczyć instalację CWU przed brudną wodą? To dotyczy filmu Co brudna woda robi z Twoim kotlem. Tam mówiłem o brudnej wodzie z centralnego ogrzewania, natomiast tutaj mamy pytanie do ciepłej wody użytkowej. Nie wiem, czy to miało być do ciepłej wody faktycznie w grzejnikach, bo o tym mogę opowiedzieć. O tym, co zrobić, żeby mieć czystą wodę w domu. Będzie jest już częściowo seria o filtracji wody domowej, wody wodociągowej. Natomiast jak zabezpieczyć instalację centralnego ogrzewania przed brudną wodą? Otóż na samym początku po prostu trzeba wlać dobrą wodę, o czym już wspominałem chyba w pierwszym filmie. I jest kilka opcji. Albo po prostu chociażby zwykły filtr piankowy przy napełnianiu instalacji. On nam odfiltruje mechaniczne drobinki, czyli takie minerały już wytrącone, czy brud. Później do tego możemy dołożyć zmiękczoną wodę, czyli filtrujemy najpierw filtrem, a później ją zmiękczamy stacją zmiękczającą i wtedy już pozbywamy się problemu z wytrącającym się kamieniem. A najlepiej byłoby po prostu przefiltrować wodę filtrem mechanicznym, a później ją zdemineralizować. No albo po prostu wlać od razu wodę zdemineralizowaną. I tutaj albo odwrócona osmoza, albo po prostu kupić taką wodę w Castoramie, czy też na Allegro można kupić wodę demineralizowaną. I wtedy ta woda już nic w sobie nie ma, więc nic nie może, że tak powiem, się przynajmniej z niej wytrącić. Tomasz Us. Dlaczego wirnik musi być zawsze na wprost? Wiem, że tak zalecają producenci, ale w instrukcjach do pompek nie ma info, co się wydarzy w przypadku złego montażu. Czy pompka będzie miała mniejszą wydajność, czy po prostu szybciej się zużyje, czy będzie tylko bardziej hałasować. Dobry materiał, pozdrawiam. Dzięki. A mam pompę za sobą, to mogę Wam pokazać, o co w tym chodzi. Więc tak. Tutaj jest wyciągany wirnik. Nie, to nie jest wyciągany wirnik, ale czemu pompa może być tylko w takiej pozycji? Nie może być tak, ani tak. A to jeszcze tak, gdyby była, to jeszcze powiedzmy pół biedy. Aczkolwiek najlepiej, kiedy jest faktycznie na wprost. Chodzi o to, że łożysko, które jest w tej pompie, jest smarowane wodą. Teraz też słychać, że ona piszczy, bo ta pompa jest sucha. To łożysko nie jest zalane wodą. W momencie, kiedy wirnik jest ustawiony właśnie pod skosem, ilość wody, która będzie dostawać się do tego łożyska smarowanego właśnie wodą, będzie mniejsza. Aż w skrajnym przypadku, gdyby to było zamontowane tak, jest bardzo mała szansa, że dojdzie do całej powierzchni. Coś dojdzie, bo po prostu jest, nie pamiętam teraz tego zjawiska fizycznego, ale jest takie zjawisko, które po prostu wciągnie troszeczkę tej wody w szczelinę, natomiast nie będzie to raczej ta ilość wystarczająca do zabezpieczenia po prostu powierzchni łożyska przed zatarciem i wytarciem się tak naprawdę powierzchni. Także pompa będzie miała taką samą wydajność zamontowana w każdy z sposobów, ale dużo szybciej zużyje się, kiedy nie będzie faktycznie dokładnie w takiej płaszczyźnie. Oczywiście to nie ma znaczenia, jak jest ustawione, ale chodzi o to, żeby była zawsze w ten sposób. Bo jeżeli nie, to będzie się po prostu wycierać łożysko i szybciej się zużyje. Idziemy dalej. Łukasz K. Czy pokazane płukanie czyści cały kocioł, to jest oba wymienniki i wszystkie elementy odpowiedzialne za podgrzanie ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania? To było z filmiku o płukaniu Bitodensa 0,50. W momencie, kiedy podłączymy stację płuczącą zamiast pompy obiegowej poprzez taki specjalny adapter, tak naprawdę możemy płukać dwa obiegi. W zależności od pozycji zaworu przełączającego, który jest zamontowany w kotle. Albo możemy płukać kocioł na tak zwanym krótkim obiegu, czyli właśnie komora spalania, wszystkie rurki wokoło i wymiennik płytowy, albo możemy płukać instalację i komorę spalania. Akurat w tamtym przypadku ja płukałem po prostu komorę spalania wraz z wymiennikiem płytowym, więc tak, takie płukanie czyści nam w zasadzie cały kocioł
I wszystko to jest odpowiedzialne i za ciepłą wodę, i za centralne, ale po stronie wody grzewczej. Więc jeżeli wymiennik płytowy byłby brudny po stronie wody wodociągowej, to tego nie wyczyścimy w ten sposób. Tutaj już wymiennik płytowy trzeba wymontować i czyścić go osobno. Daniel S. Jakieś ograniczenia co do pompki? Mam jakąś taką, którą na budowie przypompowywałem wodę ze studni. Wygląda podobnie, ale nie wiem jakie ciśnienie tworzy. Odpowietrzanie podłogówki. Więc generalnie do tak zwanego w cudzysłowie przelewania wody w obiegach podłogowych po to, żeby ją odpowietrzyć, wystarczy prawie każda pompa, która wytworzy na tyle duży jakby przepływ, żeby wypchnąć powietrze z rurek w podłodze. Więc obstałem, że jeżeli to była pompa do wypompowywania wody ze studni, to jest pompa hydroforowa i jak najbardziej się do tego nada. Skiller 0098. Czy przy ustawieniu termostatu OpenTherm należy coś zmienić w kotle, czy tylko sposób eksploatacji? Generalnie sterowanie OpenTherm jest jakby nadrzędne, czyli po prostu cały kocioł jest sterowany przez sterownik OpenTherm i faktycznie wystarczy tylko zmienić sposób regulacji na OpenTherm i po prostu kocioł oddaje się we władzę po prostu takiego sterownika. Marcin Klepacki. Witam. Film interesujący. Ja mam Vitodensa B0KA25. Tak samo mogę zmienić w nim parametry, bo mam problem, bo piec często wyłącza się, czyli zbyt szybko wodę nagrzewa, mam takie wrażenie. Tutaj jeżeli kocioł się nam zbyt szybko wyłącza, no to mamy tak zwane taktowanie, o którym nakręciłem już jeden film, który zobaczysz sobie. Link do niego znajdziesz tutaj. I tam jest sporo informacji o tym, jak można temu zaradzić. Tak w skrócie, najczęstszą przyczyną taktowania jest po prostu jak błędnie wykonana instalacja albo zabrudzony film. W zasadzie zabrudzony filtr to jest podstawa, w sensie to jest rzecz, którą sprawdzamy na początku, czy filtr na instalacji jest czysty, a później szukamy, jakie są błędy wykonawcze. Niestety to jest najczęstsza przyczyna. Czasami też jest zakamieniony wymiennik pierwotny i wtedy zmniejszają się przekroje, albo jakiś kawałek kamienia odleci, też przyblokuje przepływ, ale najczęściej to jest błędy wykonawcze związane z instalacją. Ronald O. Witam. Mam pytanie, gdyż posiadam ten kocioł i chciałbym zapytać, czy ma on możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury grzania wody w menu serwisowym. Nie mam tego w instrukcji. Jest możliwość ograniczenia mocy, co też zrobiłem, ale reszta pozycji nie jest opisana. I jeżeli tak, mamy stary kocioł, starą 0,50 albo starszą w zasadzie, czyli ta z białym regulatorem, to tam takiej funkcjonalności nie ma. Faktycznie można ograniczyć moc maksymalną na centralne ogrzewanie, przynajmniej tą docelową, bo na startową nie ma wpływu i kocioł i tak na moment na pewno wejdzie na większą moc niż ta, którą możemy tam ustawić. Natomiast dopiero ograniczenie temperatury przyszło w najnowszej serii F, czyli B0KF. Dopiero umożliwia ograniczenie maksymalnej temperatury na obiekt grzewczy. WD. Witam. Jaką wodą najlepiej napełnić podłogówkę? Nie mam takiego urządzenia, a czy mogę napełnić wodą zmiękczoną do około 5 stopni i dodać inhibitor korozji? Albo wodę surową i dodać inhibitor. Tutaj już podobne pytanie było, więc tak, woda zmiękczona jak najbardziej. Im mniej, tym lepiej. 5 stopni też już wydaje mi się, że będzie ok. Natomiast wodę surową plus inhibitor korozji, w zasadzie inhibitor korozji przy ogrzewaniu podłogowym jest mniej istotny, bo tam mamy zazwyczaj w większości instalacje z plastiku, czyli nie ma za bardzo nam co korodować. Największym problemem jest kamień, który się wytrąca z instalacji, wytrąca z wody znaczy się, i muł, który po prostu mógł się pojawić już na samym początku w wodzie, płynął razem z wodą wodociągową. Także pierwsze rozwiązanie jak najbardziej, natomiast woda surowa plus inhibitor korozji do ogrzewania podłogowego nie za wiele to da. Jacek Aniszewski. Witam. Czy do Vitodensa 200W można podłączyć jednocześnie sterowanie stacją pogodową plus termostat Salus? Otóż tak, można. Tylko w najnowszej serii będzie to możliwe. Tam trzeba skonfigurować przełączanie obiegu grzewczego z zewnątrz. W starszej serii też się da, tylko trzeba kupić dodatkową kostkę za
ileś set złotych, która dopiero daje takie nam wejście z taką funkcją. Natomiast w najnowszych Vitodensach 200 nie trzeba nic zakupywać. Peter Ruszel, witam. Panie Marcinie, posiadam kocioł Vitodens 200W B2HF 25 kW plus dwie grupy mieszające, podłogówka i grzejniki w pogodówce. Temperatura na zasilaniu obiegów grzewczych 60 stopni, na wejściu już zamieszaczem tylko 40. Jak ustawić, aby wykorzystać temperaturę z pieca na grzejniki? Fajny kanał, wiele info, pozdrawiam. Również Pana pozdrawiam i dziękuję. Więc w regulacji Wiessmana jest coś takiego jak temperatura różnicowa. Ją można ustawić w kodowaniu i odpowiada ona za przewyższenie temperatury na kotle od tego, co ma wyjść zamieszaczem. Standardowo ona jest ustawiona na 8 stopni, więc nie wiem, czemu tutaj jest aż 20 stopni różnicy. Natomiast obniżenie jej do zera w momencie, kiedy mamy obieg podłogowy i grzejnikowy, obydwa mieszaczowe, ma jak najbardziej dużo sensu, ponieważ na grzejniki i tak chcemy mieć fulla. Z tego też tytułu zazwyczaj, kiedy mamy obieg grzejnikowy i podłogowy, to na grzejniki nie mamy mieszacza, bo i tak chcemy bezpośrednio mieć tą temperaturę z kotła. A w sytuacji, kiedy obniżymy tą temperaturę różnicową właśnie do zera, możemy ją obniżyć i na jeden, i na drugi obieg grzewczy. Chociaż w przypadku podłogówki raczej bym to zostawił, bo może braknąć przepływu w pewnych sytuacjach. To po prostu ten mieszacz na ogrzewanie grzejnikowe będzie cały czas na fulla otwarty, czyli tak jakby go nie było. Także jak najbardziej można to obniżyć. Szukałbym instrukcji kodów związanych z temperaturą różnicową. Ondre 1. Witam Pana. Panie Marcinie, czy daszek nad kominem kondensacyjnym jest konieczny? Mój montażysta wyrzucił go, bo twierdził, że w czasie mrozu może utworzyć się czop lodowy, który zaburzy przepływ powietrza i spali. Pozdrawiam. Jak najbardziej takie rozwiązanie nie jest konieczne do montażu, czyli ten daszek jest zbędny w przypadku kotłów kondensacyjnych. Dlaczego? Ano dlatego, że i tak odprowadzenie wody w kominie jest realizowane przez kocioł, czyli cała woda, która wpadnie do komina, to jest taki komin bez daszka, i tak finalnie trafi do kanalizacji. Natomiast kiedy taki daszek by faktycznie był, może się przy, w cudzysłowie, sprzyjających warunkach atmosferycznych utworzyć tam jakaś czapa lodowa i zablokować nam przepływ. Jedyny daszek, jaki jest potrzebny, to na dolot powietrza, ale to jest tak, że wtedy wystaje rura, ta spalinowa, a do niej dopiero jest ten daszek domontowywany, żeby powietrze, żeby już do tej przestrzeni, gdzie jest zasysane powietrze, nie dostawała się woda. Krzysztof S. Hej, mam pytanie. Posiadam kocioł Vitodens 100 i grupę pompową Afrizo Basic. Czy piec może sterować pompami z grupy pompowej i z zaworem mieszającym? Doczytałem w instrukcji, że jest możliwość sterowania dwoma obiegami, ale nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o nowego Vitodensa 100 i tylko nowego Vitodensa 100, to jest taka możliwość, bo w przypadku starych Vitodensów 100 tej możliwości w ogóle nie ma. Jak najbardziej. Natomiast kocioł nie ma przekaźników, którymi by mógł sterować grupą mieszającą, ani nie ma wejść temperaturowych do takiego obiegu. Potrzebny jest dodatkowy moduł rozszerzający. To jest EM-M1. I ten moduł rozszerzający dopiero pozwala nam połączyć drugi obieg grzewczy z mieszaczem. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze sterować pompą dla obiegu grzewczego bez mieszacza, to potrzebujemy jeszcze EMP1, rozszerzenie do tego typu właśnie drugiego obiegu, do tego pierwszego obiegu grzewczego. Natomiast bez modułu rozszerzającego kocioł nie ma czym sterować, ani czym przyjmować sygnałów z tego obiegu mieszaczowego. Jadwiga Piglas. Mam pytanie. Na sterowniku Salos jest ustawiona temperatura dzienna i nocna powyżej 20 stopni. A w pomieszczeniach jest zimno, sterownik wskazuje temperaturę pomieszczenia 15 stopni. Jaka może być przyczyna? Tutaj przyczyn może być bardzo wiele niestety, bo albo po prostu sterownik nie steruje kotlem, w sensie nie wysyła sygnału załącz, wyłącz,
albo temperatura na kotle jest zbyt nisko ustawiona, to znaczy jeżeli mamy ogrzewanie grzejnikowe i ustawimy tam 30 stopni na grzejniki, to nigdy nie osiągniemy 20 stopni w pomieszczeniu, jak już jest faktycznie chłodno. Albo w ogóle jak jest tu przy 30 stopniach, no, grzejniki nie grzeją, prawie w ogóle. Więc przyczyn jest tak dużo, że trudno mi tutaj coś poradzić, natomiast szukałbym po pierwsze, czy nie jest zbyt niska temperatura, a po drugie, czy w ogóle sygnał ze sterownika dochodzi do kotła. Michał Szczypior. Co w przypadku, gdy rotamer nie działa? To jest na przepływie zerowym i kręcąc nie idzie zwiększyć przepływu. Klasyczny przykład sytuacji, kiedy przepływ po prostu przez daną pętlę jest na tyle niski, że ten element pomiarowy nie rusza się. Czyli jest poniżej progu wykrywalności. Oznacza to tyle, że po prostu pompa, która podaje ciśnienie na ten obiekt, wytwarza zbyt małe ciśnienie, żeby przepchnąć tam wodę. Ale czy to wina pompy, czy to wina na przykład zaworu trójdrogowego termostatycznego, który się już zabrudził, czy to wina czegoś jeszcze innego, brudnego filtru, tego nie wiem. Natomiast po prostu jest zbyt mały przepływ przez rotametr, żeby on go zmierzył. Inna sytuacja, innym powodem może być jeszcze to, że on jest po prostu zabrudzony. Należałoby wykręcić ten cały rotametr i zobaczyć, czy nie podeszła tam jakaś drobinka brudu i wtedy zobaczyć, czy to nam działa, czy też nie. Janusz 11. Witam. Od tygodnia mam zamontowany właśnie taki kocioł. Na początku przy 0 stopni zużycie gazu było około 10 do 11 metrów sześciennych na dobę. Teraz jak mamy na dworze minus 5 stopni, spala 13-14 metrów na dobę. To dużo czy mało? Temperatura ustawiona w dzień na 20 stopni, w nocy na 17. I pierwsze pytanie, jak wyłączyć Wi-Fi? Udało mi się włączyć, ściągnąłem aplikację, ale w sumie do niczego mi niepotrzebne. Drugie pytanie, oczywiście do tego pieca można, w razie braku prądu można podłączyć agregat prądotwórczy. Mam agregat, nazwy nie będę wymieniać. Rozumiem, że dotyczy to nowego Vitodensa 050. Czy zużycie gazu jest duże czy małe? Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć, nie znając zapotrzebowania cieplnego budynku. Natomiast patrząc po spadku temperatury i wzroście spalania wygląda to normalnie, natomiast nie jestem w stanie się w żaden sposób do tego odnieść. Trzeba by znać nie tylko metraż mieszkania, ale też jego izolacyjność, czy jakość izolacji w zasadzie. Bez tego nie ma możliwości, żeby jakkolwiek się do tego odnieść. Mieszkania, w sensie budynki o bardzo dobrej izolacyjności mają zapotrzebowanie rzędu 60 kWh na metr kwadratowy na rok, a bardzo słabo zaizolowane budynki mogą mieć aż 170 kWh na metr kwadratowy na rok. Więc może to być albo tyle, albo razy 3 razy tyle i jakby jest zbyt duże jest rozpięte, żeby w ogóle takie coś szacować. Nie znając metrażu, nie znając izolacyjności budynku, nie da się do tego odnieść. Natomiast jak wyłączyć Wi-Fi w tym modelu? Jeżeli dobrze pamiętam, wystarczy przytrzymać przycisk najbardziej skrajny z prawej strony, tym samym, którym się włącza Wi-Fi. Po przytrzymaniu go chyba 5 sekund Wi-Fi się powinno wyłączyć. Co do agregatu, jeżeli z agregatu wychodzi czysty, stabilny sinus, nie powinno być problemu. Natomiast jaki generuje ten agregat, nie mam bladego pojęcia i w sumie tyle. Koleś dobry, czyli do gaz plus podłogówka śmiało można ustawić 37-38 stopni. Ogrzewanie podłogowe, to dotyczy filmiku ogrzewanie podłogowe, jak nim sterować, jaką ustawić temperaturę. Można. Akurat w tamtym obiekcie ja tyle polecałem, bo co do zasady wolę zaproponować klientowi na początek wyższą temperaturę aniżeli niższą, bo klient, któremu jest ciepło, ale trochę więcej zużywa gazu, w cudzysłowie mniej krzyczy niż klient, któremu jest zimno i wtedy już nawet na zużycie gazu się nie patrzy, tylko się szuka problemu. Jeżeli mamy dobrze zaprojektowaną podłogówkę i wykonaną,
i mamy też zamieszkany budynek, bo tam też jest sytuacja, gdzie jeszcze nie wszystkie mieszkania są zamieszkane, to 31-32 stopnie też w zupełności wystarczą na podłogówkę. Natomiast każdy przedział z 25 do 40 stopni będzie ok, a ile u Ciebie konkretnie, to już niestety eksperymentalnie tylko można sprawdzić, no albo jeżeli masz projekt, no to wtedy tam będzie podana temperatura obliczeniowa na instalację podłogową przy minus 20 stopniach i można wtedy do tego się odnieść. Ariel Papuga. Cześć. A jak do problemu z taktowaniem ma się zewnętrzny termostat? Z Twojego filmiku na temat termostatów zrozumiałem, że uruchamiają one piec na tak długo, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu i po osiągnięciu tej temperatury piec wyłączy się aż do momentu, kiedy temperatura znowu spadnie poniżej zadanego progu. Dokładnie tak. Dokładnie tak to działa. Czyli termostat pokojowy pozwala na pracę kotła do momentu, dopóki temperatura nie zostanie osiągnięta plus histereza, a później znowu załącza kocioł, kiedy temperatura spadnie od temperatury, którą ustawimy minus histereza. Punkt 777. Witam. Czy do pieca gazowego Fondital również sterownik pasuje? Przyznam się szczerze, bladego pojęcia nie mam, zajmuję się tylko Wiessmannami, ale jeżeli to jest kocioł dwufunkcyjny, to na 90% będzie mieć wejście na sterownik on-off. Tycnaj Izdebski. Ktoś może podpowie, jak fajnie ustawić ten piec zimą, żeby miało to ręce i nogi. To dotyczy Vitodensa 0,50W. Żeby wiedzieć, jak go sensownie ustawić, trzeba wiedzieć, z czym go ustawiamy, to znaczy jakie mamy ogrzewanie, jakie mamy wymagania temperaturowe. Ogrzewanie w tym sensie, czy to są grzejniki, podłogówka, jak mamy dobrze zaizolowany budynek. Także jak sensownie ustawić ogrzewanie, to jest bardzo złożony temat, więc niestety tutaj nie jestem w stanie podpowiedzieć. Przy podłogówce strzelałbym 35, przy grzejnikach strzelałbym 60 stopni, ale mogę równie dobrze nie trafić, bo tak jak mówię, tutaj jest dużo czynników, o których nie wiem. Krzysztof, witam. Mam pytanie, potrzebuję podpiąć taki sterownik i podpiąć do kotła olejowego. To dotyczy Salusa. Pytanie, jaki kocioł olejowy. Także jeżeli Wiessmanna, byłbym w stanie coś podpowiedzieć, aczkolwiek w starych kotłach był taki wtyk, którym można było sterować jak termostatem pokojowym. Natomiast potrzebowałbym wiedzieć, czego to dotyczy, a w zasadzie jakiego dokładnie kotła Wiessmanna, bo innymi się nie zajmuję. Łukasz Gręcel. Jak zwiększyć wydajność pompy? Podpowiesz. Wydajność pompy można tylko zwiększyć pokrętłem albo tak zwanym przełącznikiem, jeżeli mamy pompę 3-stopniową. Natomiast więcej się wydajności z niej nie da wyciągnąć. Ile ta pompa ma, ile fabryka jej, że tak powiem, pozwoliła, to tyle można wyciągnąć, więcej się nie da. I ostatnie pytanie na tą część. Andrzej Huras. U mnie jeszcze takiego przeglądu nie było, ale u mnie serwisem, bo myślałem, że mi się pompa obiegowa w kotle zepsuła, bo głośno czasem pracuje. Mam też pytanie, czy istnieje takie coś jak bypass pompy, że niby takie sprzęgło hydrauliczne przy pompie zamontowane w kotle, bo myślę, że mnie konia goście zrobił i tylko powietrze wypuścił z pompy, bo za 2 dni znowu było to samo. Więc tak, jeżeli pompa pracuje głośno, przynajmniej w Vitodensach, są dwie przyczyny. Albo jest słaby przepływ i ona wtedy hałasuje, w sumie jest kilka. Albo faktycznie jest powietrze i wtedy też będzie hałasować. Albo jest zabrudzone, jeżeli w wirniku są kawałki wytrąconego kamienia czy jakiejś osady, też będzie głośniej pracować. Natomiast we wszystkich nowych kotłach Wiessmanna jest bypass, tylko że on nie działa jak sprzęgło hydrauliczne, broń Boże. On ma zapewnić przepływ przez komorę spalania, nawet gdyby się wszystkie grzejniki zamknęły. To jest zawór upustowo-przelewowy, jeżeli dobrze pamiętam tą bardziej fachową nazwę. Przy przekroczeniu pewnego ciśnienia sprężyna się otwiera i przepuszcza przepływ po prostu na krótkim obiegu kocioł, pompa, zawór, bypass i znowu kocioł, w sensie komora spalania. I to byłoby na tyle z tej części sesji pytań-odpowiedzi. Ja zapraszam Cię do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnej, ostatniej części. A tymczasem życzę wszystkiego dobrego. Cześć!